Cześć, dzisiaj pokażę Wam następcę prawdopodobnie najlepiej sprzedawającej się klawiatury sterującej na rynku. Dlaczego? Dlatego, że tam, gdzie jest laptop z jabłuszkiem, prawdopodobnie zobaczycie SL88. Dziś SL88 to już wersja druga. I tutaj od razu ciekawostka. Klawiatury sterujące zazwyczaj mają port USB, no i MIDI. Żadnych wyjść, no bo to klawiatura sterująca. A tutaj w nowej wersji mamy interfejs audio. To oznacza, że są wyjścia liniowe oraz słuchawkowe. Telefon podłączony do klawiatury przez przewód USB-C. No i zobaczcie, mogę już grać. Generacja druga jest kompatybilna z akcesoriami z wersji pierwszej. Ja nawet nie podpinam tych plastików, które tam powinny być, ale zobaczcie, ten magnes jest tak silny, że spokojnie pomieści tutaj i utrzyma komputer, czy nawet no coś cięższego. Zobaczcie, jak ciężko jest, aby wyrwać z powrotem. Tak to działa. Właśnie tak. A podkładka ta również przyklei Wam Wasz tablet, jeśli jest metalowy. I tak też w tym przypadku jest. Zapytacie, z czego jest zasilana ta klawiatura? Ano, klawiatura jest zasilana z portu USB. I tutaj wiem, że nie powinno się mówić od razu o wadach, ale to jest chyba jedyna rzecz, którą no można powiedzieć, że zepsuto. Dlaczego? Poprzednia generacja była zasilona po prostu z zasilacza zewnętrznego bądź z dużego portu USB. Tutaj mamy USB-C i nie ma tego zasilacza. Jest dokładany zasilacz na USB-C, ale jeśli będziemy chcieli zasilić z tabletu, no to braknie nam prądu w którymś momencie. I trzeba będzie skorzystać z przejściówki. Tu jest. I trzeba będzie skorzystać z przejściówek, co nie jest estetyczne, ale być może nigdy nie będziecie podpinać tej klawiatury po prostu pod tablet, tylko pod komputer. I to będzie miało w pełni uzasadnienie. Nie będziecie korzystać z przejściówek, bo laptopy oprócz jabłuszek mają dużo więcej portów USB-C. Ale zerknijmy, co my tutaj mamy. Mamy wejścia na 3 kontrolery nożne, MIDI in, MIDI out, wspomniane 2 wyjścia liniowe oraz słuchawkowe. Co nam to daje? Daje nam to, że oczywiście jest to interfejs audio, ale ja, odpalając sobie jakąkolwiek aplikację, po prostu ją słyszę przez słuchawki. Mogę to zrobić z iPada, mogę to zrobić z telefonu. Generalnie jest naprawdę to bardzo wygodne rozwiązanie. W stosunku do wersji poprzedniej mamy przyciski sterujące transportem, mamy kolorowe potencjometry, tak zwane noby, i mamy jeszcze noby A i B, które służyć nam mogą do regulacji całości, ale również do regulacji chociażby jednego kanału instrumentu. Mamy tylko pitch bender i modulację. W wersji pierwszej mieliśmy 3 joysticzki, również one są małe. No i najważniejsza rzecz, klawiatura. Tutaj są zmiany. TP110 FATAR. Przypominam Wam, że w poprzedniej wersji była klawiatura FATAR TP100, czyli taka sama klawiatura jak w Nordzie Elektro HP. Co to oznacza? Że ta klawiatura kosztuje około 2000 zł, a Nord HP kosztuje ponad dychę. Instrument dostępny jest w wersji 73-klawiszowej oraz w wersji GT z drewnianymi klawiszami. Ta wersja, czyli 88, waży 13 kg, wersja 73 waży około 10-11, a wersja GT waży 21 kg. Uważam, że ta klawiatura TP110 to jest klawiatura, którą znacie chociażby z Numy Piano. Nie powiedziałem o jednej ważnej rzeczy, że dodatkowe przyciski również tutaj dostaliśmy, bo wcześniej tylko mieliśmy przyciski w prawym rzędzie, a tutaj jest ikona właśnie aplikacji. A więc ta klawiatura jest kompatybilna z aplikacją Numa Player. Co nam to daje? Zobaczcie, klikam sobie i ja już widzę to, co jest tutaj przygotowane. Mam różne presety, wybiorę sobie model 3.
poszczególne elementy są dostępne za kliknięciem po prostu w nie. Na ekranie widzę, tak jak widzę w Numa Piano, czyli ten sam zestaw, ten sam interfejs, bardzo podobny. Klikam sobie w prawo, mam settings, klikam efekty, master. Sterowanie aplikacją jest bardzo przyjemne. Więcej operacji zrobimy na iPadzie, to jest naturalne, ale takie podstawowe sytuacje, zobaczcie. To oznacza, że ja jestem w stanie z tego skromnego być może dla niektórych zestawu brzmień, jestem w stanie sobie poukładać typu piano, strings i już od razu zacząć działać. Nie musimy mieć jakichś wyśrubowanych brzmień. Zobaczcie, te brzmienia są naprawdę dobrej jakości. Mam piano z padem. Troszeczkę release, troszeczkę ataku więcej. Myślę, że jesteśmy w stanie sobie ograć niejedną imprezę, posiadając iPada. No, zobaczmy, jakie mamy brzmienia. Kliknę sobie tutaj chociażby w model D i już mam fortepian. I również mogę sobie sterować tonem. String resonance, duplex, damper noise. Tych brzmień mamy tutaj dokładnie 4. CP również jest. Mamy różne inne brzmienia, Electric Piano. Znamy te soundy właśnie z Numy Piano. Coś mój iPad, o właśnie. I to, co mi się podoba, to właśnie szybkie mutowanie, czy też zarządzanie samą głośnością danego partu. Tych brzmień mamy tutaj sporo. FM-y i piękna Yamaha pokazana. Efekt tremolo również jest na pokładzie, ale dążę do tego, aby pokazać Wam inne brzmienia, takie jak chociażby, no nie harpsichord, nie, tylko na przykład stringi, jak tutaj to wszystko brzmi. Te brzmienia będą idealnym właśnie akompaniamentem pod piano. Zobaczmy coś innego. Instrument, który jest od razu gotowy do gry. Wystarczy Wam telefon, komputer, czy też tablet, który już od dawna chyba gości w naszych studiach. Często muzycy mają iPhony, a więc nie musicie mieć nawet tabletu, bądź tablet jest potrzebny do wyświetlania kwitów. Cały czas pamiętajcie o tym, że mówimy o klawiaturze, która kosztuje nieco ponad 2000 zł, która potrafi sterować własną aplikacją
I w tej kwocie już jesteście gotowi do gry. To jest naprawdę bardzo łakomy kąsek. Ta klawiatura posiada również Aftertouch, a to oznacza, że to nie jest klawiatura dedykowana tylko pianistom. Co mamy w ustawieniach? Zobaczcie, transpozycja, możemy sobie zmieniać krzywę dynamiki, możemy sobie zafiksować velocity. To znaczy, że możemy działać na jednej płaszczyźnie, jeśli chcemy czymś sterować z jednej warstwy. To się czasami przydaje. Możemy jeszcze zmienić czułość każdego klawisza osobno, to jest piękna sprawa. Możemy również zmienić czułość, taki balans względem białych i czarnych klawiszy, bo nie wiadomo dlaczego, a może wiadomo, nie wiem, napiszcie w komentarzu, czasami czarne klawisze mają inną dynamikę niż białe. I to można sobie tutaj skorygować. Aftertouch jest, czułość tego Aftertouch, to co mają robić pedały, tutaj również jest. I możemy sobie zmienić layout, czy ma być z zoomem, czy ma być klasyczny. Zobaczcie, przełączam się w tryb kafelkowy, czy też w tryb właśnie duży. SL88 od Studio Logic to bardzo popularna klawiatura. W związku z tym należy spodziewać się tutaj wyjaśnienia i odpowiedzi na pytanie, czy użytkownik wersji MK1 powinien się przesiąść. Czy ze względu na klawiaturę powinien się przesiąść, czy też ze względu na chociażby wbudowany interfejs audio. Po pierwsze, klawiatura jest zdecydowanie lepsza niż TP100. To nie ulega wątpliwości. Natomiast oczywiście TP100 również jest dobrą klawiaturą i użytkownicy Norda Electro bardzo sobie chwalą, wydając 11 prawie tysięcy złotych bądź 10 za tą klawiaturę. Jasne, tam są brzmienia, tam jest zupełnie coś innego. Natomiast mówimy tutaj o przedziale zupełnie innym, ale ta klawiatura jest dokładnie taka sama. Ale wracając, bardzo wygodne jest to, że ja jestem w stanie jednym potencjometrem wyciszyć sobie całe audio. Czyli mam kontrolę głośności taką globalną. I kiedy grałem ostatnio koncert, bo zabrałem sobie tą klawiaturę, to naprawdę było to bardzo, bardzo wygodne, bo puszczałem podkłady po prostu na zasadzie play z żadnego dawa, a Keyscape grał po prostu jako standalone i radziłem sobie świetnie. Miałem na encoderze numer 1 Keyscape'a, a tutaj miałem cały podkład. Genialna rzecz. A więc bardzo prosto i szybko, skutecznie mogłem sobie zagrać koncert. Tak musiałbym zabrać laptopa, którego wziąłem oczywiście, ale musiałbym zabrać jeszcze interfejs audio, gdzieś go tam zmieścić, a tak mieścicie tylko samego laptopa i czujecie, jakbyście pracowali po prostu z instrumentem. Dałem zagrać na tej klawiaturze, oczywiście z Keyscape'em, pianistce klasycznej, która nigdy nie grała na tej klawiaturze. Nigdy nie grała na takich cyfrowych rzeczach, tylko na fortepianie akustycznym. Ugrała i nie narzekała na instrument. Nie chcę tutaj wstawiać filmu z tym wydarzeniem, bo to nie o to w tym chodzi. Natomiast byłem zszokowany, bo mówię, pokażę. Przyjechała do mnie, sprawdziła i spokojnie sobie dała radę. A więc TP110 jak najbardziej jest to klawiatura, którą pianiści, nie powiem, że pokochają, bo oczywiście są klawiatury większe, są klawiatury mocniejsze w tej naszej randze pianistycznej, natomiast to nie jest absolutnie byle co. To jest pełnoprawny instrument, który powinien kosztować po prostu dużo, dużo więcej i byśmy te Studio Logiki być może jeszcze bardziej doceniali. Chociaż wydaje mi się, że ta klawiatura nie ma konkurencji. A jak jest ta konkurencja, to po prostu słabo sobie radzi być może medialnie w internecie, bo Studio Logic w tych pieniądzach daje naprawdę, naprawdę dużo. Zatem czy się przesiąść? Klawiatura plus bardzo wygodne korzystanie z instrumentu jak najbardziej na plus. Jedyny minus to to, że nie ma tego zasilacza, bo to by nam naprawdę ułatwiło zadanie. Nawet do takiego swobodnego korzystania, czyli telefon mam zawsze przy sobie, podpinam kabelek, klawiatura jest zasilana w tym momencie z telefonu, ale możemy mieć już na podorędziu jakiś rozgałęźnik z zasilaczem. To można sobie zrobić fajnie. I co? Słuchaweczki i możemy coś przegrać. A tak za każdym razem trzeba będzie podpinać pod komputer, trzeba będzie włączyć ten komputer. No właśnie. A tak możemy sobie pograć nawet do YouTube'a, czy do innych naszych podkładów, coś na szybko. To jest ogromne, ogromne udogodnienie, taki interfejs audio w samym instrumencie. I to jest zdecydowanie na plus i wydaje mi się, że bardziej, to też zależy od potrzeb, ale bardziej docenicie właśnie interfejs audio niż samą klawiaturę, bo klawiaturę macie,
gorszej jakości bądź lepszej, ale interfejsu w klawiaturach na pewno nie macie. I to zdecydowanie będzie dla Was na plus. I będziecie z tego korzystać, gwarantuję Wam. Zwracam się teraz do użytkowników klawiatury chociażby Norda Electro, czy też wspomnianego Norda Electro HP, czy też wszystkich tych, którzy mają właśnie TP100. Jeśli będziecie mieli okazję zakosztować TP110, to nie będziecie chcieli wrócić do TP100. Dlaczego? Dlatego, że ta klawiatura jest szybsza niż TP100. Ona tak nie tłucze, nie jest taka ociężała, ale jest cięższa niż TP100. No właśnie, to jest kolejny powód do tego, aby zmienić klawiaturę. Ja wiem, że już pewnie o tym mówiłem nieraz. Natomiast ta klawiatura została wdrożona do Numix Piano, no i się okazuje, że póki co, no to ta klawiatura zbiera bardzo, ale to bardzo dobre opinie. I znakomite jest to, że nam się te klawiatury rozrastają. Nie bazujemy tylko na zwykłych, jednych powielanych schematach. Zawsze jest do przodu, bo w klawiaturach sterujących dla nas liczy się waga. Jeśli chcesz mieć jeszcze większy komfort, to sięgasz po GT. Ważona 20 kg. Tutaj mamy o wiele, wiele mniej. I to naprawdę czuć, bo ten instrument jest bardzo lekkim instrumentem. Ja teraz mam podstawkę plus iPada. Ale dzięki dobrej repetycji mamy kompana, który będzie świetnie się nosił i zniesie bardzo duże trudy koncertowe. Myślę, że ta magnetyczna podstawka jest obowiązkowym produktem dla każdego posiadacza SL-a. Tutaj można zmieścić naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dużo. Klawiatura, która stanie się na pewno kolejnym hitem Studio Logica, bo póki co chyba nie ma konkurencji. Na razie pozdrawiam, cześć.